Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak przyrządzić sok warzywny, swojego rodzaju bombę witaminową. Ja popijam go sobie podczas treningu, a dlaczego, o tym powiem Ci za chwilę. Do przygotowania soku potrzebować będziemy 2 marchewek, 1 buraka, 2 garści szpinaku, selera nadziowego i kawałeczka imbiru. Ważna sprawa, jak widzisz, ta marchewka żyje. Na górze jest zieloniutka i polecam kupowanie takich żywych marchewek, czy po prostu żywych warzyw na targu, więc jak masz gdzieś w okolicy jakiś targ, gdzie jakaś pani sprzedaje ze swojego ogródka warzywa czy owoce, to warto się przejść i kupić, bo masz pewność, że tutaj są życiodajne siły, które potem dadzą Ci moc. W przeciwieństwie do warzyw kupionych w sklepie, gdzie nigdy nie masz pewności, skąd ono pochodzi. Tutaj kolejna marchewka. Co mi się w nich podoba, to to, że są bardzo takie brudne, bo widać, że ktoś to z ziemi wyjął, z naszej polskiej ziemi, i to na pewno da mi siłę, więc przechodzimy najpierw do mycia tych warzyw. Ja się posługuję taką zwykłą szczotką i szorujemy. Swoją drogą, nie wiem, jak teraz będzie mnie słychać, ale w ziemi podobno też znajdują się pewne minerały, substancje, które są wartościowe dla człowieka, więc nie będę przesadzał z nie wiadomo jak bardzo dokładnym myciem. Po prostu zmyję z grubsza tą ziemię, żeby też nie strzelało między zębami, no i żeby nie zepsuć wyciskarki. Jakkolwiek trochę ziemi tej zrzucić i będzie dobrze. 2 marchewki. Ja mam jeszcze kokosa. Oczywiście burak. Taki gigant trójczny się akurat trafił. Więc użyję połowę. Będę drugą połowę miał na drugi koktajl. Dobra, to w sumie tylko te 2 warzywa są do mycia. I lecimy dalej. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której wcześniej nie powiedziałem, a co jest ważne. Ojciec dał mi znać ostatnio, że kupił w sklepie, chyba w Lidlu, w jakimś takim dużym supermarkecie, cebulę i chciał ją sobie zasadzić do ziemi po to, żeby wyhodować szczypiorek. I okazało się, że ta cebula w ogóle nie wypuściła szczypiorku. I mówię o tym dlatego, że ważne jest to, żeby właśnie kupować takie warzywa od rolników, czy gdzieś właśnie na targu, bo takie warzywa raz, że pachną, 2, co najważniejsze, że mają w sobie życie, a takie produkty, co można nazwać w sumie produktami spożywcze albo i niespożywcze, można kupić w sklepie i one nie mają w sobie w ogóle życia. Dla eksperymentu ojciec wziął z targu taką cebulkę od kogoś, od jakiejś pani, zasadził w ziemi i okazało się, że ona wypuściła szczypiorek, więc polecam jeszcze raz kupowanie na targu. W każdym razie, nie przeciągając, lecimy z tematem. Tak jak mówiłem, kroję sobie na początek pół buraka, pół zostawię na później i tu nie ma wielkiej filozofii, po prostu wszystko za pomocą wyciskarki wyciskamy z tego wszystkiego sok. Tak, i pokażę za chwilę kolejny etap, jakie jeszcze do tego dodaję zioła, jakie inne składniki i z jaką wodą mieszam. I dalsza kontynuacja opowieści o życiodajnych warzywach lub też nieżyciodajnych albo śmierciodajnych, nie wiem jak to nazwać.
to jest to, że te warzywa prawdopodobnie sprzedawane w sklepach wielkoformatowych są w jakiś sposób naświetlane albo w jakiś inny sposób pozbawiane życia. To taka mała dygresja, którą chciałem jeszcze dodać. No bo na logikę, skoro one nie dają nie wypuszczają żadnych zielonych listków, albo też tak jak ta cebula nie wypuszcza szczypiorku, no to logiczne jest to, że tam nie ma życia. I ta cebulka, która była zasadzona do ziemi, ta ze sklepu wielkoformatowego, ona tak jakby zwiędła, stała się miękka, pusta w środku. Nie kupujmy tam. Jak mawiają, straty muszą być. Idę oczywiście podejmę, przecież się nie zmarnuje nikt. Ale nie należy zapominać, żeby to przemyć. W sumie 5 minut nie leżało. Ale i tak. Umyć trzeba. Ważna sprawa, nie powiedziałem o tym wcześniej. Ja dodaję też imbiru. Niedużo, mniej więcej jak jest kciuk, to pół kciuka, tak na grubość. Jak ktoś chce być bardzo precyzyjny, to tak mniej więcej z centymetr na 3 cm. A trzeci wymiar też centymetr, to niech sobie obliczy. Ja po prostu wrzucam tak mniej więcej na rozgrzanie podczas treningu. Gdy już mamy tak przygotowany, wyciśnięty sok warzywny, to dodajemy przedstawione tutaj składniki. Pewnie zdziwi Was, po co są tutaj te śledzie. No mnie też by to zdziwiło, ale to nie są śledzie, tylko to jest korzeń maka mielony, więc jego dodamy. Szczyptę soli dodajemy tak mniej więcej na oko, ponieważ istnieje w organizmie coś takiego jak pompa sodowo-potasowa, która to istnieje na skraju komórek każdej komórki naszego ciała, a ta pompa sodowo-potasowa transportuje składniki odżywcze z zewnątrz komórki do wewnątrz, czyli tak jakby powoduje, że komórki absorbują składniki odżywcze i żeby ona poprawnie działała, musi być w pożywieniu sód i potas. Jeśli chodzi o buraka, to jest bardzo dobre źródło potasu, a taka sól, czy to himalajska, czy wręcz właśnie lepsza jest nasza rodzima sól kłodawska, bo zawiera w sobie sód. I dzięki temu, dzięki takiej mieszance, składniki odżywcze z tego soku bardzo dobrze wchłaniają się do komórek, a na tym nam zależy. Oprócz tej soli dodajemy jeszcze korzeń maka mielony. Dla chętnych do poczytania być może podlinkuję jakieś źródło albo w opisie filmu. Koniecznie zajrzyj do opisu. Tam Ci napiszę garść informacji, dlaczego warto taki korzeń stosować. No i oczywiście lucerna sproszkowana warto dodać jak najbardziej. Co zauważyłem po stosowaniu lucerny, to jest to, że to jest naturalna roślina, która powoduje, że człowiek jest pełny witalności, ma więcej energii, więc jeśli idę na trening, to zależy mi na tym, żeby go zrobić na 100% i takie lucerny sobie dosypuję. Gdy już mamy wszystko przesypane, mieszamy całą miksturę.
Przelewamy do butelki i następnie dolewamy wody, lecz woda nie będzie to też zwykła, tylko niezwykła. Wracam do Was z wodą. Jak wspomniałem, bardzo warto dodać do naszego warzywnego soku wody, ale niezwykłej, tylko niezwykłej. Wody strukturyzowanej. Ja posłużę się taką podkładką kupioną od polskiego wynalazcy i postawię wodę na podkładce. Na kilka minut ona tutaj sobie postoi i następnie uzyska strukturę wody wzorcowej, która idealnie wchłania się do organizmu. Po czym dodam wodę do soku i przeleję do butelki. A więc mamy ustrukturyzowaną wodę. Ja dodaję jej jako uzupełnienie do butelki, żeby zbytnio nie rozcieńczać tego soku, więc pierwsze co robię, to do butelki o pojemności 0,8 litra przelewam sok. Akurat taką fajną butelkę udało mi się dostać chyba w Decathlonie. Za chwilę pokażę, ona ma fajny taki uchwyt i jest z tworzywa, dzięki czemu nie zbije się i się wygodnie przenosi. I wtedy dopiero przelewam wodę. Uzupełniam już do końca, ile tam mi wyjdzie, tyle wlewam. I tak przygotowany sok popijam sobie podczas treningu. Zapewniam, że pompa mięśniowa jest potężna. Żaden inny chemiczny suplement, który kupowałem dotychczas, nie dał mi takiej pompy mięśniowej. Wiadomo, kupując chemię, kupując takie chemiczne suplementy, nigdy nie wiemy, co tam jest w środku. Producent może pisać, co tam sobie chce, a tutaj mamy naturalny suplement, naturalny sok z żywych warzyw, który daje energię, moc, odżywia nasz organizm przede wszystkim, a jednocześnie powoduje, że trening jest bardzo, jakby to powiedzieć, udany przede wszystkim. Mięśnie są super napompowane, super przede wszystkim odżywione i nic, tylko popijać. Ja zgarniam buteleczkę. Mam jeszcze tutaj taki fajny strój. Nie no, jakiś taki fajny, jak widać tutaj, pokrowiec na butelkę. I sobie tak to biorę. A, co fajne w tej butelce, to co mówiłem wcześniej. Można sobie wygodnie trzymać. I ten pokrowiec też ma fajny taki uchwyt. Więc jest to super sok na pompę mięśniową i udany trening. Także polecam serdecznie stosować. No i smacznego. Jeżeli filmik Ci się podobał, zapraszam po więcej filmików na nasz kanał. Wciskaj lajka. Koniecznie daj znać, jak Twój trening, czy pompa mięśniowa zwiększyła się, jak się czułeś po tym treningu, czy miałeś więcej witalności, energii i chęci do trenowania i do życia. Jeżeli nie dałeś jeszcze subskrypcji, naciśnij subskrypcję i widzimy się następnym razem. Cześć!